Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Toyoty Camry. Camry była już na moim kanale, ale wtedy jeździłem autem w Stanach Zjednoczonych, które delikatnie różniło się od europejskiej wersji oraz tam jeździ się nieco wolniej, więc nie byłem w stanie podać Wam realnego autostradowego spalania dla polskich warunków. A przecież Camry to hybryda, więc to jedna z ważniejszych kwestii, ale po kolei. Prezentowana przeze mnie Toyota Camry to model rocznikowy 2025, czyli jest to już generacja 11, albo 10, albo 9. To skomplikowane, ponieważ pierwsza generacja nazywała się Celica Camry i nie wszyscy ją liczą. A znowu Amerykanie jeszcze zmniejszają to do 9 generacji, bo jedna z nich po drodze, według nich to był lifting i też go nie liczą. Zresztą testowaną Camry też spokojnie można by zaliczyć do liftingu, czyli odświeżenia. Ale według producenta jest to kodowe oznaczenie XV80, a poprzednik to było XV70, więc to jest nowa generacja. Skupmy się więc na tym aucie. Nowa Camry to przede wszystkim nowy przód, gdzie mamy lampy nawiązujące do innych europejskich, jak i amerykańskich modeli Toyoty, w tym modelu Crown. Tył też dostał delikatnie inne lampy, zmodernizowano zderzaki i w zasadzie to wszystko. Płyta podłogowa, profil, wymiary, wszystko to jest niemal takie same. Mówię niemal, bo w wymiarach różnice to milimetry, a dokładnie to 35 mm na długość, ze względu na dłuższy zderzak z przodu o 30, a z tyłu o 5 mm. Czyli długość auta to 4,91 m, wysokość to 1,44 m, a szerokość 1,84 m. Rozstaw osi to 2,82 cm. To naprawdę spore auto i ma naprawdę ładną linię boczną. W ogóle w takiej konfiguracji może się podobać, bo tutaj lakier Precious Bronze prezentuje się znakomicie. Aha, i Camry musi mieć większe koło, bo w podstawie na 17 calach wygląda mało atrakcyjnie. To, co mi się też nie podoba, a raczej mnie zdziwiło, to fakt, że auto ma nowe lampy z przodu, ale są one w pełni LEDowe, a nie mają technologii Matrix LED, czyli matrycowej. A to jest o tyle dziwne, że przecież w opcji ma to Corolla. Nie rozumiem tego. Zwłaszcza, że te LEDy w Camry nie są przesadnie mocne. Szkoda też, że Camry to tylko i wyłącznie sedan. Gdyby to auto było w nadwoziu liftback oraz kombi, to byłby murowany hit w Polsce. To znaczy, i tak już jest nieźle i dużo się tego sprzedaje, ale jestem pewien, że w liftbacku i kombi byłoby znacznie lepiej. No ale tego nie ma. Nie ma też homologacji na hak holowniczy oraz bagażnik dachowy, a to jest o tyle problem, że nie da się przewieźć rowerów ani pociągnąć przyczepy. I tutaj na szczęście da się to chyba obejść, to znaczy to pierwsze, czyli rowery. Można zamontować podobno hak holowniczy, ale tylko na rowery. Nie jest to opcja producenta, ale widziałem takie zestawy. Tak samo jak widziałem, że znani producenci oferują belki dachowe dla Camry. Od razu mówię, że nie wiem, co potem będzie w przypadku jakiejś stłuczki czy wypadku, więc proszę, musicie to sami sprawdzić. Ja Wam mogę pokazać zwykły bagażnik. Tak jak mówiłem, to jest sedan, więc dużych przedmiotów przez ten otwór nie wrzucimy, ale sam kufer jest naprawdę spory i ma 524 lub 500 litrów w odmianie jak testowana. I ta testowana to jest najwyższa odmiana wyposażenia, Executive, która ma regulowaną tylną kanapę i to elektrycznie, ale w związku z tym nie możemy zwiększyć bagażnika poprzez położenie oparć. Mamy jedynie dziurę na przykład narty. Pozostałe, niższe wyposażenia mają możliwość położenia kanapy i mają właśnie nieco większy bagażnik. Ale nawet te 500 litrów to w zupełności wystarczający wynik. I co ważne, pod podłogą jest drugie dno, gdzie jest ładnie wkomponowany zestaw kluczy i narzędzi, a jak to wywalimy, to mamy pełne koło zapasowe. W hybrydzie to nie jest takie oczywiste, więc tu jest duży plus. Zwłaszcza, że pewnie można to idealnie wkomponować butlę z gazem. Szkoda tylko, że u mnie ktoś urwał rączkę do podnoszenia tej klapki. No i druga wada, nieobity bagażnik od góry, chociaż tego to nawet nie ma klasa premium w wyższych modelach jak BMW Serii 7 czy Mercedes klasy S, więc wciąż czekam, aż któryś z producentów to zrobi. A i w bagażniku znalazłem jeden haczyk na zakupy oraz klapa nie jest elektrycznie zamykana nawet w opcji. Wsiadamy więc na tył. Tutaj, tak jak mówiłem, w opcji jest elektrycznie regulowana kanapa, gdzie sterujemy kątem oparcia. Ale nawet bez tego miejsca w kabinie jest wystarczająco. Ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę, zarówno z nogami, jak i z głową. Chociaż na nogi spodziewałem się, że będzie delikatnie więcej miejsca. A i oczywiście miejsca w kabinie jest tyle samo, co w poprzedniku. Całe sterowanie kanapą oraz nie tylko jest z poziomu podłokietnika. Takie rozwiązanie jest znane od lat z Lexusów i Toyot. Poza sterowaniem fotela możemy tam sterować audio, klimatyzacją czy roletą tylną. Są też oczywiście nawiewy, złącza i rolety w bocznych oknach,
tym razem już manualne. Skakujemy więc naprzód. Tutaj również jest bardzo wygodnie, a fotel oraz kierownica są sterowane w pełni elektrycznie. Fotel ma też wentylację, podgrzewanie i oczywiście pamięć. W zasadzie jedyne co mógłby mieć lepsze to delikatnie dłuższe siedzisko oraz mógłby być delikatnie niżej zamontowany, ale zrobiłem tym autem trasę ponad 700 km i było naprawdę bardzo wygodnie. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj też jest jedna ważna zmiana. Ekran. Poprzednik miał 9-calowy ekran, który był jakby na siłę przymocowany na szczycie deski. Teraz ekran jest jeszcze większy, bo ma 12,3 cala, ale jest ładnie wkomponowany i naprawdę dobrze to wygląda. Poważnie, taka deska wygląda znacznie lepiej niż te tabletozy, które są teraz również w klasie premium, czyli 2 tablety połączone w jedność i cyk, fajrant, bo zrobione po taniości. Tu może i materiały nie są super, ale deska wygląda naprawdę dobrze. Nawet zegary cyfrowe są takie normalne, naturalne. W podstawie są 7-calowe, takie same jak były w poprzedniku, a w opcji jest 12 cali, właśnie takie jak ja testuję. Zegary działają naprawdę bardzo płynnie, mają dobre grafiki i masę ustawień. Możemy zmienić zarówno motywy, jak i układ oraz zmieniają się kolory w zależności od trybu jazdy. I to są zegary, które znamy z innych modeli Toyoty jak RAV4, Corolla czy CHR, ale to nie jest wada. Wadą jest wyłączenie ISA, czyli systemu piszczącego po przekroczeniu prędkości, bo tu trzeba 5 razy kliknąć, żeby to wyłączyć. Toyota powinna zrobić jakiś skrót klawiszowy na kierownicy, ukryty pod jednym właśnie z przycisków, tak jak to robi konkurencja. Ekran główny dostał również nowy system i to też jest system znany z innych modeli Toyoty. Jest on znacznie nowocześniejszy niż poprzedniej generacji, ale nadal mam wrażenie, że wygląda on od razu nieco staro. Chociaż z drugiej strony działa on naprawdę płynnie, a tylko od czasu do czasu lekko złapie przycięcie. No i ważne, że bardzo dobrze działa Android Auto i Apple CarPlay, chociaż tutaj słyszałem, że niektórzy narzekali, że im zrywa. Ja sprawdziłem na 2 różnych telefonach i nie było żadnych problemów. Problem za to miałem z cyfrowym lusterkiem, które moim zdaniem ma za nisko zamontowaną kamerę, która jest w klapie, a nie na górze szyby. A to powoduje bardzo dziwny kąt i mamy wrażenie, że auto w nas już wjeżdża. Naprawdę, nie mogłem się do tego przyzwyczaić i musiałem jeździć na zwykłym lusterku. Dobrze, że da się to wyłączyć. Dobrze też, że zarówno przyciski na kierownicy, jak i na desce są fizyczne, a klima ma swój oddzielny panel. Tak ma być i to mi się podoba. Podoba mi się też to, że każdy poziom wyposażenia kamery ma apkę do telefonu i na przykład możemy włączyć zdalnie klimatyzację czy podgrzewanie foteli i wycieraczek. Tak, wycieraczek, bo auto nie ma grzanej szyby, tylko miejsce pod wycieraczkami. Klimatyzację można włączyć na maksimum 20 minut, ale to w zupełności wystarcza i w upalne dni albo zimowe to jest super. To mi się podoba. Dobra, to sprawdźmy, czy podobają mi się materiały. No nie podobają mi się. Pod dotykiem skrzypią, na tunelu środkowym miałem wrażenie, że zaraz odpadnie ta część od miejsca napoje, jest piano black, a same plastiki momentami są bardzo tanie. Nawet kluczyk mocno się niszczy. Jest tutaj też obicie skórą, ale tak jak mówię, materiały są takie toyotowe, czyli delikatnie mówiąc średnie. Tyle dobrego, że podczas jazdy nic nie skrzypi, jest absolutna cisza. Chociaż nawet jakby skrzypiało, to mogłoby tego nie być słychać, ale o tym będzie za chwilę. Teraz pora na schowki i złącza, a potem zaglądamy pod maskę. I tu jedna uwaga, ładowarka indukcyjna ma bardzo niską moc i wolno ładuje telefon. A pod maską wyboru nie ma. Zawsze mamy jeden silnik i jest to wolno ssąca 4-cylindrowa jednostka 2,5 litra wspomagana hybrydą, co łącznie nam daje 230 koni.
Zawsze też mamy napęd naprzód oraz bezstopniową skrzynię biegów. To znaczy zawsze w Europie, bo na Stany Zjednoczone jest też wersja z napędem 4x4. W Polsce niestety takiej nie mamy. Za to w Polsce mamy siłowniki pod maską, a w Stanach był patyk. Ciekawe, co? W porównaniu do poprzedniej generacji są też zmiany. Po pierwsze, silnik spalinowy ma teraz o 8 koni więcej, czyli jest łącznie 186. Po drugie, jest to już 5. generacja hybrydy, czyli są mocniejsze silniki elektryczne i inna technologia baterii. Bateria ma tą samą pojemność, ale jest teraz litowo-jonowa, a cały układ ma 231 koni. Wcześniej było 218. A to oznacza, że przyspieszenie powinno spać z 8,3 do 7,9 lub 7,2 sekundy. Mówię lub, bo teraz w cenniku jest informacja o czasie 7,2 sekundy, co moim zdaniem jest chyba jakimś błędem, bo poprawka o ponad 1 sekundę, a tylko 12 koni więcej, to coś mi się wydaje, że to może być raczej dla wersji z AWD, czyli z napędem 4x4. Jak robiłem test w Stanach, to dostałem informację, że czas powinien być 7,9 sekundy i tego się będę trzymał. Poprawa o 0,4 sekundy to i tak jest sporo, więc pora to sprawdzić. Wynik to 7,7 sekundy, czyli poprawa względem poprzednika to 0,6 sekundy. I nie ma znaczenia, czy jedziemy w trybie Sport czy Eco, zawsze jest właśnie 7,7 sekundy. Oczywiście na suchym jak jest trakcja. Co więcej, mamy naprawdę niezłą reakcję na gaz oraz osiągi. Auto nie puchnie nawet jak jedziemy te 130-140 i chcemy mocno przyspieszyć. Wtedy tylko jedyny problem to hałas. Tak jak mówiłem, niezła reakcja i auto wyje. Może nieco mniej wyje niż poprzednik i ta 4. generacja hybrydy, ale nadal wyje. Jak widzieliście też na przykład, ciągle miałem 4. bieg w sporcie na pomiarze od 0 do 140, bo tu nadal jest skrzynia bezstopniowa, która może symulować biegi. Ale jak ktoś nauczy się tym jeździć, czyli nie będzie wklepywał zawsze gazu do podłogi, to wycie aż tak straszne nie jest. Gorsze jest wyciszenie. Tutaj niestety poprawy albo nie ma, albo jest tak mała, że ja tego nie słyszę. W aucie nadal jest głośniej niż w konkurencji i to w sumie jest jedyna wada, która mi w tym aucie przeszkadzała. I ja wiem, że można wyciszyć chociażby same drzwi i już problem pewnie nieco znika, tylko chodzi o to, że jak się płaci za nowy samochód, to trochę głupio od razu poprawiać fabrykę. To powinno być od razu zrobione. Z drugiej strony, Toyota ma w swoim koncernie markę Lexus i tam jest Lexus ES i tam jest dużo ciszej, ale i drożej. Coś za coś. To, co mi się podoba za to w Camry, to komfort podróżowania. Ten jest taki normalny. To znaczy, auto ani nie jest za twarde, ani za miękkie, ani nie jest jakoś mocno angażujące w prowadzeniu. Jest normalne, czyli moim zdaniem jest dobrze. To nie jest auto wyścigowe, ani też nie jest jakiś super komfortowy dyliżans. To jest po prostu większe, zwykłe auto i w tym jest świetne. Chociaż jest jeden aspekt, jeszcze ważniejszy, jeszcze lepszy. Spalanie. Tutaj Camry nie ma sobie równych i może się mierzyć z dieslami. Poważnie, z nowymi dieslami. I od razu ciekawostka, zatrzasnął lub zamarzł mi wlew paliwa, to znaczy słychać było jak cięgno waliło w klapkę, ale nie wypychało jej. Na szczęście od bagażnika jest ciągno zapasowe i wtedy możemy tam pociągnąć i delikatnie pchnąć drugą ręką klapkę i ta się otwiera. I wracając do spalania, to w mieście byłem w stanie wykręcić wyniki na poziomie 5 litrów, co jak na tak duże auto i zupełnie zwykłą jazdę jest rewelacyjne. Zresztą na trasie też jest super, jadąc w 4 osoby z 2 torbami w bagażniku zrobiłem przy 120 spalanie na poziomie 5,5 litra, a przy 140 6,7. I to mierzone na dystansie ponad 150 km w każdą stronę. Piękna sprawa. Bak paliwa ma 50 litrów. Pora więc na cennik.
Podstawowa Camry kosztuje 187 tysięcy złotych, a najdroższa, testowana wersja 227 tysięcy złotych. Testowana sztuka miała jeszcze opcjonalny lakier za 4000 złotych, więc jej cena to 231 tysięcy złotych. I drogo, i tanio. I nie ma do kogo porównać. Na polskim rynku nie ma już drugiego sedana w tej klasie, więc tak naprawdę największy rywal to Skoda Superb, która to jest oczywiście liftbackiem. Superb startuje od 156 tysięcy złotych, ale za silnik 1.5 i 150 koni, a do Camry trzeba porównać 2.0 benzynę turbo 204 konie, bo ma zbliżone osiągi jak właśnie Camry. I taka Skoda startuje od 165 tysięcy złotych, czyli około 22 tysiące złotych taniej niż Camry. Camry jednak jest nieco lepiej wyposażona w podstawie, więc te ceny są dość zbliżone. Przewagi Skody nad Camry to wyciszenie, praktyczność oraz właściwości pociągowe, a Camry wygrywa ze Skodą przede wszystkim w spalaniu oraz w dużo prostszym i łatwiejszym w obsłudze wnętrzu. W ogóle Camry to w moim odczuciu bardzo ciekawa propozycja. Oczywiście, że ma wady i największa to wyciszenie, a kolejny to fakt, że jest sedanem, czy nie możemy mieć haka oraz bagażnika rowerowego, choć te ostatnie podobno da się nieco obejść. Camry jednak zdobywa serce tym, że super mało pali, jest przestronna i jest taka normalna. Nudna, ale w tej nudzie jest metoda, bo jak widać ludzie też już mają powoli dość tej tabletozy, świecących podświetleń czy dotykowych przycisków. Camry tych rzeczy nie ma, ma ładne estetyczne wnętrze, z zewnątrz też się może podobać, ma niezłe osiągi i bardzo mało pali. Cześć! Tak, wiem, że jest jeszcze Lexus ES, który też jest sedanem, ale on jest o 90 tysięcy złotych droższy w podstawie oraz ma jeszcze czwartą generację hybrydy, a Camry piątą. Oczywiście, Lexus jest lepiej wykonany i zdecydowanie lepiej wyciszony. Swoją drogą, Lexus właśnie pokazał nową generację ES-a, który już będzie miał nowszą hybrydę i będzie zupełnie inaczej wyglądał. Podoba Wam się? To jeszcze raz. Cześć!